mafia założyła to miasto. O, no to jest bardzo ciekawy fakt, tego nikt nie wie. Czy wiedziałeś, iż na południu Hiszpanii istnieje raj dla prania brudnych pieniędzy? Miasto milionerów, influencerów, a także członków mafii. Tak, to wiesz, Proniecka tu jeszcze mieszka. Ja to dlatego, że od 11 lat w Kolumbii mieszkam. Okej. But you need a lot of money for sure. Right? Look at these cars, guys. Yes. Everybody's rich here. Ale zanim tam dotrzemy, to odwiedzimy miasto o fascynującej historii. Brytyjskie terytorium, gdzie angielskie wpływy mieszają się z hiszpańskimi. Tuż po przejściu granicy trzeba przejść przez środek pasa startowego na lotnisku, by dostać się do miasta, które możecie zobaczyć za moimi plecami. A na koniec miasto uznawane za najlepsze do życia w Hiszpanii. Michał Kolumbia? Michał Kolumbia, no, foteczka. Pozdrowienia z Wrocławia. 10 na 10. Restauracja jak się nazywa? Może ktoś będzie miał okazję zajść. Także trzymaj się mocno, bo będziemy przemieszczać się z miejsca do miejsca, a zaczynamy od... Muszą panowie tak napierdalać od samego rana? Vamos compañeros. Buenos días. Buenos Aires. Witamy w piękny poranek w Granadzie. Piękny. Granada to jedno z najbardziej tętniących życiem miast studenckich w Europie. No muszą panowie. Oficjalnie dotarliśmy do miasta Granada w prowincji Andaluzja, prawda Wojtuś? Si, senior. Zatem miasto Granada ma 240 000 mieszkańców. Może troszkę o tej Alhambrze, bo to było... O Alhambrze, fakty historyczne. Prawie nas dojechał. Rządzili Maurowie tutaj od XIII do XV wieku, dokładnie do 1492 roku. Czyli tego samego, w którym Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Dokładnie, jest to rok ważny bardzo dla Hiszpanii, bo to jest rok, kiedy muzułmanie zostali Obaleni przez przegonieni chrześcijan. z Półwyspu Iberyjskiego, czyli też z całej Europy, tej części Europy. I teraz jeżeli kupujesz bilet przez internet, na przykład tak jak my na godzinę 16, to musisz wejść punkt o 16. Oni są bardzo rygorystyczni, jeżeli chodzi o czas. A ile kosztuje wejście? About the bill, musimy iść. 21 euro. Słowo Alhambra z języka arabskiego to czerwona. A to nawiązanie do koloru tej cegły, z której została zbudowana ta główna twierdza, która przy zachodzie słońca wygląda właśnie, osiąga taki kolor czerwony. Ornamentyka, całe te wzorki, co z daleka może wyglądać jako po prostu jakieś zdobienia. To są tak naprawdę wersy z Koranu, bądź też może się przewijać motto dynastii. Nie ma zwycięzcy poza Bogiem. A skąd posiadasz taką wiedzę, Maciuś? Szkoły. Ze szkoły? A nie, ty zawsze byłeś inteligentny chłopak, dlatego cię wziąłem na ten wyjazd, nie? W porównaniu do ciebie to tak. No ty jesteś bystry chłopak, nie? Ty tam zawsze, wiesz, wiele języków, wiedza. W Portugalii jeszcze studiowałeś, no to już w ogóle, ale w Polsce gdzie? Na SGH chyba, tak? No widzisz, Maciej, no pochwal się, żeby tutaj ludzie cię też, wiesz, docenili. May I have espresso Hola, ¿cómo estás? and mineral water. No quiere ser famosa! Takie przynieśli? No. Takie hamburgery fajne, no ale dwa przynieśli. A my kierujemy się na Mirador San Nicolás. Mirador, czyli punkt widokowy, z którego podobnież jest najpiękniejszy zachód słońca. Bill Clinton powiedział, że jest najpiękniejszy zachód A, okej. słońca na świecie. A, okej, czyli... W 97 roku chyba to zrobił. Pamiętajmy, że Bill Clinton ma u siebie Key West. Jest troszeczkę kontrowersyjnie, jeżeli większość ludzi uważa, że na Key West jest najładniejszy. ¿Son dulces típicos de aquí? Ana dulce típica en Granada. Esto es caju, ¿no? Otra. ¿Qué es? Caju. Cashew. Caju, almonds, sunflower. Tenemos dulce típica.
Está muy bueno. Gracias. To jest bardzo dobre. Pyszne to jest, no? Where we are from? Poland. Ah, gracias, porque yo vivo en Colombia. Por eso. Que está muy bueno. Ay, bueno, creo que aún no, pero tal vez. Apenas estoy empezando, pero ya bueno. Dale, gracias. Granada, niegdyś stolica Emiratu Nasrydów, według UNESCO jest jedynym zachowanym miastem pałacowym z epoki islamu. Wchodzimy na posesję i taki widok przepiękny, kolorowo, ogród pełen kwiatów, przyrody. A tu na dole jeszcze ktoś mieszka, a to już nie my chyba. Pokażmy jaką mamy chatę. Bardzo ładna, nie jest najnowsza, prawda, ale wydaje mi się, że jest super i nawet dla 3 osób. Tutaj mamy 2 łóżka, które były połączone, ale Maciek dla bezpieczeństwa je rozdzielił. Tak. Tutaj mamy leżaki, żeby się poopalać. W ogóle takie bardzo spokojne, klimatyczne osiedle. Z tego co sprawdziliśmy, 17 minut spacerem do centrum. Klima jest w każdym pokoju, jak u babci Jadzi na wsi. Jesteśmy na razie oddaleni trochę od morza, ponieważ ten dom nie jest ulokowany w centrum historycznym. Jakoś w centrum historycznym byłoby ciężko znaleźć bardzo miejsce parkingowe, a mamy samochód. Ale póki co idziemy coś zjeść. Tak? Makaron orzo. Makaron orso z owocami morza za 16 euro. Papryczki takie ile kosztują? To jest przystawka, starter. 8 euro. 8 euro. I widoczek piękny tuż przy plaży, przy tym głównym deptaku. A to jest restauracja włoska. Podobno najlepsza w mieście. Zobaczymy. Makaron orso, którego nigdy osobiście nie próbowałem wcześniej. To smakuje troszkę jak risotto, no tylko że to jest makaron. Faktycznie taki I wygląda troszkę jak risotto. Tak to w ogóle przypomina paellę wyglądem. Do tego są owoce morza, co mamy? Clams, czyli małże. Małże, krewetki, pomidorki sherry. Ośmiorniczka też się Ośmiorniczka się pojawia. Jeszcze Pomidorki suszone. I tu mamy jakieś kawałki takich zielonych różnych tych. Kiełki. Nie no, zajebiste danie, nie? top, naprawdę. Top, a cena 16 euro, czyli ile będzie dzisiaj 16 euro na polskie? 60 parę złotych, no to chyba nie ma tragedii, nie? W Polsce we Władysławowie dzisiaj obiad, który nie będzie owocami morza, będzie kosztował myślę nawet więcej, prawda? Myślę, że w Polsce w ogóle nie zjemy takiego obiadu, bo tu są świeże te rzeczy. A nie, do tego typu obiadu to w ogóle ciężko będzie zjeść, ale jest naprawdę tak dobry. 10 na 10. Restauracja jak się nazywa? Może ktoś będzie miał okazję zajrzeć. A ta restauracja włoska to Luini. Cucina Italiana. Wojtek, 3 słowa nam opowiedz. Na temat Bluefish. Słuchajcie, tuńczyk błękitnopłetwy. Czego chcieć więcej? Ryba, która ma 3 metry długości, 600 do 700 kg wagi, potrafi pływać z prędkością 70 km na godzinę. Jedna z najbardziej takich, bym powiedział, uznawanych, szeroko po prostu docenianych ryb, jeżeli chodzi o mięso na świecie. Wyławiano tylko raz w roku. A oceniłbyś ją tak od 0 na 10, żeby komuś polecić? Na ile? 6,8. Okej. To my chyba trochę wyżej oceniamy nasze danie, nie? Na ile byś ocenił? 7,9. Oj, to wy jesteście bardzo restrykcyjni w tych ocenach. Krewetka była delikatnie przeciągnięta. Ty przeciągnięta przez morze, czy co? Pod nie. Nie. Przeciągnięta pod nie, to może jego. Stresowali ją. Jego Stresowane danie, nie krewetki. wiem, moja nie jest przeciągnięta. Daję temu daniu 9,5. Jeżeli chodzi o walory smakowe, jeżeli chodzi o wielkość, no to tutaj może Danie 7 mogłoby być większe. faktycznie aksamitne. Makaron orzo
jakiś tam rodzaj sera długodojrzewającego. Jesteśmy w włoskiej knajpie, może to jest parmezan, może coś ciekawszego jeszcze, pecorino. Jest to naprawdę rozpływające się w ustach. O, widzisz, no i to jest... Bardzo dobre. Pokaż wariacie deserek. Ach, i dobra, ocenimy teraz deserek. Robimy dzisiaj Makłowicza, odcinek z Makłowiczem. Życie jak Makłowicz. Co to Cannoli. jest? Cannoli to? Sycylijski deser. Włosku? Affogato. Affogato, czyli to jest kawa z lodami. Tak, i Hejterzy zaraz powiedzą, że testujemy włoskie jedzenia będąc w Hiszpanii. Ale jak poleci hejt, to też dobrze, bo zawsze podbiją trochę ten film. Także nieważne jak mówią, ważne, że mówią. ważne, że mówią. No i nieważne jak piszą, ważne, że piszą. Spróbujmy. Widzowie, A ty jak oceniasz ten deser, tak pod względem deserowym, od 1 do 10? 8,6, nawet myślę, że 8,9. To wyżej oceniasz niż danie główne. No nie jest przeciągnięty. Spójrz na niego w kategorii desery, niewiele trzeba. Alejka jak w Los Angeles, jak Santa Monica. Marbella, która liczy około 160 000 mieszkańców. Nie jest ona dużym miastem na tle innych hiszpańskich aglomeracji. Jednakże jest to stolica światowego luksusu. Jest poniekąd uważana za Saint-Tropez hiszpańskie, szczególnie Puerto Banús. Moi kochani, kolejny przystanek w moim tripie, a tym razem Puerto Banús. Puerto Banús ma opinię najbardziej luksusowej, ekskluzywnej części Marbei. Podobno wiele ludzi bardzo bogatych z całego świata przylatuje tutaj na wakacje. A ja zacząłem nagrywać dopiero w tym momencie, ponieważ tak naprawdę dopiero teraz widzę tutaj trochę ciekawszą architekturę, dużo fajnych samochodów, zobaczcie sami. No tak, tutaj trafiliśmy naprawdę wisienkę na cieście. To chyba jest Lamborghini. Tu spróbuję się udać w tym momencie do miejsca, w którym pracuje Polka. Gdzieś tam złapaliśmy kontakt i wiem, że ona tutaj jest. Powiedziała, że za chwilę ma przerwę, także spróbuję ją znaleźć, więc zobaczymy, co ciekawego nam powie. Ja też bardzo chciałem sprawdzić w tych vlogach tutaj właśnie z Hiszpanii, czy to, co dzisiaj jest bardzo popularne w internecie, na wielu kanałach, właśnie tacy mężczyźni jak tutaj stoją, sprzedają, handlują jakimiś rzeczami, imigranci, uchodźcy z państw afrykańskich i arabskich, czy oni naprawdę zachowują się w sposób nieodpowiedni. Być może tak jest w miastach typu Barcelona, czy Berlin, czy innych europejskich stolicach i wielkich miastach, ale w takich lokalizacjach jak Alicante czy Marbella, w której się teraz znajduję, naprawdę oni w ogóle nie są natrętni. Na próbę nie chcesz ten? Nie. Patrzcie, spotkałem sławną Polkę, Kasię, która nie chce być nagrywana. Jak każdy tutaj w Marbei. Kasia nie chce mówić do kamery. Dawaj Kasia, to ciekawe fakty na temat Marbei. Tak, masz Puerto Banús, w którym chodzą Anglicy, którzy wolą szpanować sobie, co mają albo nie mają, tak zwani dealerzy, mafia, a jest Puente Hermano, do którego jeżdżą prawdziwi bogacze. Okej. Więc tam do klubu poszła. Okej, i też mówiłeś, że w ogóle tutaj jest to miasto znane że tu mafia i tak dalej, że jest... Mafia, tak, mafia założyła to miasto. O, no to jest bardzo ciekawy fakt, tego nikt nie wie. Proszę bardzo. I tu ogólnie właśnie dużo takich widać bananowców siedzi, nie? Takich bogaczy. Dzisiaj wyjątkowo nie. Nie jest tak Dzisiaj źle. mamy tani dzień, jest czwartek, ale to tak, tutaj przyjeżdżają Anglicy, pijani, nastolatcy, Aha. wszędzie na Ibizie, na Majorce, A, nawet w Krakowie, nie? Nawet w Krakowie Krakowie, mamy mików, tak. to jest zawsze pijani. Ale ogólnie tam w tych pawilonach taka trochę tandeta, nie? Dopiero jak tutaj zeszedłem na koniec, to tak Puerto zacząłem... Banús? No, tam na początku jakby tej alejki. Wydaje się, Nie, że masz na tam- początku przecież też, no. To może jeszcze raz się przejdę. Tylko masz taką małą uliczkę właśnie angielską typowo, co masz tak zwany strip, czyli same strip kluby Linekers, Okej. więc tam ludzie się bawią Tak? Na grubo. na grubo. No, lepiej jechać do Puente Hermano, to jest takie prawdziwe. A jeszcze chciałem się zapytać Ciebie o nieruchomości. Polacy inwestują w nieruchomości w Marbei, czy Najwięcej, nie? tak, Najwięcej. Polaków teraz. no Polacy, właśnie. Szwedzi, ale Polacy przede wszystkim. I Chcę chyba... nawet polski sklep otworzyć, więc Aha, i bardziej tutaj w Marbei niż w innych częściach Hiszpanii, jak Alicante, wszędzie, Valencia? ale ogólnie do tej części tam teraz do Estepony, Gibraltar. Bo tam jest tanio teraz, Okej, lepiej zainwestować. okej. Michał już jest proszę. wykupiony przez Holendrów, więc teraz Polacy, no Estepona. A ciekawe, bo w ogóle wczoraj na Gibraltarze pytałem parę Hiszpanek na przykład jakieś i powiedziały mi, że one tam się przeprowadzają na Gibraltar, bo tam jest więcej pracy, a tu w Hiszpanii ciężko o pracę. Lepsza kasa, bo funty.
Patrzcie, Hiszpania po prawej stronie, Wielka Brytania po lewej. Bardzo ciekawe, że taki mały cypelek, taki mały fragment to przynależy do innego państwa. Ciekaw jestem bardzo, jak to będzie językowo wyglądać. Czy faktycznie jak się przekroczy tą granicę, tam ludzie będą mówić po angielsku z brytyjskim akcentem? Trzeba było nagrać vloga, nie wpuścili mnie do Gibraltaru. Nie, trzepią jak pojebani. Goś nawet nie spojrzał na dowód, można było wejść z paszportem Polsatu. A tutaj tak, dobra, to może trzeba przestać nagrywać. No tutaj też ogólnie spojrzeli, po prostu tak rzucił okiem z daleka, to nawet nie zauważył, czy to dowód. Może tam widział znaczek Unii Europejskiej, ale... Kartę biblioteczną. Karta biblioteczna. Wojtek pokazał kartę biblioteczną. Maciek paszport Polsatu, a ja pokazałem ID z Kolumbii, ogólnie nic nie powiedzieli. Wszystko, ale jaja. Czy to takie jedyne miejsce na świecie, gdzie trzeba przejść przez lotnisko, żeby dostać się dalej? No centralnie się przechodzi przez lotnisko na Gibraltarze, żeby dostać się ogólnie do samego Gibraltaru. Ciekawe, ale faktycznie jest zupełnie inna architektura. Jesteśmy właśnie na Gibraltarze oficjalnie, tuż po przejściu granicy trzeba przejść przez środek pasa startowego na lotnisku, by dostać się do miasta, które możecie zobaczyć za moimi plecami, a z drugiej strony to słynna skała, na której można zobaczyć małpy. Zobacz, normalnie autobus jak w Anglii. City bus. Ale co do ruchu się pomyliliśmy, jest look left, zawsze się patrzy w lewo. Także ruch jest normalnie prawostronny, jak w większości państw europejskich. Kontynuujemy naszego Makłowicza. Wojtek po włosku ponownie, a my fish and chips. Kulinarny. Kącik kulinarny. Mamy dzisiaj rybkę z frytkami, jak to przystało na Wielką Brytanię. Tak, w końcu przyjechaliśmy do Wielkiej Brytanii. Wydaje się ogromne, nie? I ten sosik do tego, frytki. Oficjalnie zrobią Makłowicza, tego pierwszego gryza do kamery, żeby nie było ściemy. Fajna, ma dużo ryby w środku, ale jest taka mocno nasiągnięta olejem. Nie, 13 funtów chyba. Po angielsku w pierwszej kolejności, powiedzmy, ze względu na turystów, aczkolwiek powiedziałbym, że raczej większość tutaj jest po prostu Hiszpanów, którzy przylecieli do pracy, więc posługują się językiem hiszpańskim. Widać wiele elementów architektury brytyjskiej. Małpy, których niestety nie zobaczyliśmy ostatecznie. O, jest nawet budka jak w Londynie. Ale LGBT, ale ściema. Ale butla. Może to w poundsach jest. Naprawdę? Za 22 funty taka butla Smirnofa? Ile to ma litrów? To są 3 litry, czyż więcej nawet? Bierzemy, Wojtek, nie? Starczy nam do końca roku. No, tani bardzo. A ty znowu pracowałeś w nieruchomościach i już nie pracujesz. Tak, nie warto. Wydawałoby się, że lepiej niż pracować w barze. Jednak nie. Nie, co ty. Na sezon lepsza kasa na piwki, a no niestety jak to się pracuje w sprzedaży, jest tylko prowizja, która może przyjść jutro, a może przyjść za 2 lata, więc... Okej. Bo wiesz, jak coś jest gotowe dopiero za 2 lata, no to To może być nawet tak, że się wypłacą Tak. dopiero za 2 lata. tak zawsze jest, no. O kurczę. To nie wiedziałem. No niestety. Dowiedziałem się dużo nowych rzeczy. Nie polecam. Dużo oszustów jest tutaj w real estate, więc A to ogólnie dużo negatywnych rzeczy mówisz o Marbei, czyli jednak wcale nie jest tak kolorowo. tak, no niestety, mi się to nie podoba. A no właśnie. Znaczy jest pięknie, lifestyle jest super, ale ogólnie no dużo jest dokładnych ludzi tutaj. Nie mój typ, wolę takie bardziej no Ale naturalne Kasia miejsca. ciągnie do Kolumbii, także niebawem będzie Tak. ze mną w Kolumbii. Będziemy robić Dokładnie, kanał przeprowadzą Michał się. Tu dużo Polaków jest, wiesz. Aktorzy, znani Polacy tu przyjeżdżają i influencerzy, którzy mają sklepy, butiki w Polsce i tyle. Spotkałaś kiedyś jakiegoś bogatego Polaka? Influencera czy coś? Wszystkie to jest Barleski, Maja Bogusiewicz, wszyscy na to są nie tylko Polacy, Polacy. Z Prison Breaka ostatnio w Polsce się odbywałam. Masz przynajmniej dużo interakcji z takimi sławnymi ludźmi. To też fajne. Wiesz, jak ich poznajesz, to nie są tacy fajni. Nie są tacy fajne, no tak właśnie przypuszczałem zawsze. To nie są tacy fajni w gruncie rzeczy, jak A z spotkasz. Polski tak, to też Kronieska to jeszcze wiesz. Ja nie znam w sumie żadnego z tych, co wymieniłeś, ale to Aktorka dlatego, Joanna że od 11 lat w Maja, Kolumbii mieszkam. okej, Maja Bogusiewicz.
Zobaczcie, spotkałem właśnie dwie dziewczyny z Anglii. Jedna nie chce być na wideo, but come here, yeah, boy, you're gonna be famous, come on. Okay, so Emma and Emma, but Emma is shy, she doesn't want to be in the video. Emma, how is your experience here in Marbella? How do you like it so far? Really good so far. I haven't been here for very long, but I think it's really nice. There's some nice beaches, nice food places. Yeah, I'm really enjoying it. Okay, so would you recommend people from Holland to come to Marbella? Yeah, for sure. I don't think you need a lot of days to see everything. But you need a lot of money A for lot of sure, money. right? Look at these cars, guys. Just everybody's rich here. And the yachts as well. That's true. Yeah, on the other side. So Emma, come maybe the last like just one. Come on. Come on. Tak, zobaczcie, to co zauważyłem, tutaj ludzie nie chcą być na wideo, nie chcą naprawdę, żeby być nagrywanym. O, maybe... Okej. Makłowicz powraca. Zobaczcie, przyszedłem na lody i... Bo ja recién robiłem Polako, porque es mi idioma nativo. Przyszedłem na lody i rozumiecie, polecili mi tutaj tą lodziarnię, że jest najfajniejsza i że jest bardzo dobra kawa i okazuje się, że tej pani co sprzedaje jest z Kolumbii, a co więcej z Santa Marty. Także cóż do zbiegu okoliczności, wydaje mi się, że dzisiaj do kogo nie zagaduję, to jest z Kolumbii albo ewentualnie z Wenezueli. Najwyraźniej jest taki znak, przyciągam ludzi tam od siebie z Kolumbii. No a teraz się okazuje, że to jednak nie był przypadek, bo była taka sytuacja, wyszedłem sobie z Maka i po prostu zagadałem do jakichś dwóch dziewczyn, się pytam, czy mogły mi polecić fajne miejsce na kawę. I one mówią, że taka i taka lodziarnia położona tutaj i tutaj i że tam będziesz miał też zarąbistą kawę, nie? A teraz tej pani mówi, że one tutaj pracują i dlatego mi poleciły to miejsce. No o tym już nie wspomniały, ale przetestujmy, czy miały rację. Robert Makłowicz, kontynuujmy, bo dzisiejszy obiad był słaby. Ocena jednak niska Roberta Makłowicza, 4 na 10. Myślę, że takie solidne 7 na 10. Trzeba sprawdzić, jak wygląda życie nocne w Marbei. To jest ta część blisko centrum historycznego, nie jest to ta bogata część. W tej bogatej pewnie by się działo może nawet jeszcze więcej, ale i tak jest grubo. W tej bogatej w sumie same banany były, także zdecydowałem się jednak wyjść tutaj dzisiaj. Dobra, jestem tutaj z koleżanką Dianą. Diana, saluda. Diana jest z Maroko. Nie, jest z Wenezueli, ale bardzo przypomina dziewczynę z Maroko i ogólnie ma arabską urodę, także śmieję się z niej, że jest z Maroko. ¿Sí entiendes todo lo que digo? A mí me gusta vivir en Colombia porque siento que en Colombia la gente es como, hay más libertad, la gente es como más relajada. Aquí en Europa todos son como más serios, más reservados. Más... De hecho, siento que hay más libertad en México. Sí. Pero ¿justo aquí en Marbella o en toda España? Solo conozco Marbella y Orense. Orense es muy serio, se siente como Orense. Oh, ok. Pero aquí en Marbella creo que es por lo turístico. que Por lo tantas turístico, personas, ajá, creería que sí. que tantas personas. Ok, sí, eso tendría sentido. Sí, claro. Perfecto. Dobra, moi drodzy, zajechaliśmy do naszej ostatniej destynacji, czyli do Malagi. Jak widzicie, stare budownictwo. Wydaje się troszkę bardziej obszarpane i mniej zadbane niż w tych poprzednich miejscach, takich jak Alicante, Granada czy też Marbella. Więc pierwsze wrażenie takie jest, ale zobaczymy, oczywiście będziemy odkrywać tutaj to całe centrum historyczne, ponieważ tutaj się zatrzymaliśmy. Mamy 2 dni. Flamenkinę z jakimś lokalnym przysmakiem. Nie wiem co to jest, nigdy nie jadłem. To będzie próba Makłowicza. Tutaj mamy lokalne piwko, tak? Alhambra Especial. Abominacja to jest. Nawet ciężko, a to nawet to jest 200 ml, zobacz. Ale przynajmniej jak je trzymasz, to czujesz jak Gulliver. To chyba na raz się wypija, to jest jak shot w Polsce. 3 piwo, 3 łyki. Wygląda w sumie jak taki devolaj. Maciek, powiedziałeś, że Ci się tu podoba, ponieważ Ci przypomina to miasto Lizbonę. Tak, swoim brudkiem i rozdręgoladą. Taki vibe'ik jest, przynajmniej na pierwszy rzut oka to stare miasto. Bardzo, bardzo mi się Dobra, zobaczymy jak tutaj zygluje. Patrz, andaluzyjski Szyneczka, devolaj. czy ja tutaj widzę też papryczkę, Papryczka może być chyba, troszkę tak. podostrzone. Fajnie, fajnie, zaraz zobaczymy. A się chłopak wczuł? Kulinarny kącik Macieja. I co? Al dente?
Dobre? Dobra, dobra. Jest to faktycznie, tak jak tutaj któryś z chłopaków zauważył, troszkę taki devolai. Natomiast ta papryczka nadaje pikanterii. Super chrupiąca panierka. No jak dla mnie... Bajka. Dyszka? Wow, dobra, to ja już muszę jeść. Dobra, moi drodzy, tak wygląda nasze mieszkanie w Maladze za 171 euro, czyli 741 zł przy dzisiejszym kursie. Taki widok z balkonu. Jesteśmy praktycznie na Starym Mieście, więc lokalizacja jest super. Jest też blisko do mariny, do plaży. No trzeba było sobie strategiczną lokalizację wziąć, ponieważ zostaniemy tu tylko na jedną noc. Sofa jest rozkładana, więc tutaj spokojnie nawet 2 osoby mogą spać, 2 osoby na łóżku. Łazienka. Sami widzicie, ogromna. No. Ponadto jest czajnik, lodówka, nawet kuchenka mała, można sobie coś ugotować. Dobra, odłączyłem się od chłopaków, ponieważ potrzebowałem siestę sobie zrobić i trochę się drzemnąć, ogarnąć. Jak widzicie, nowe siły, że Malaga zdecydowanie jest dużo większa od pozostałych miast, które odwiedziliśmy dotychczas. I dużo bardziej starodawna, trochę bardziej zaniedbana, ale zdecydowanie klimatyczna. Każde jedno z tych miast, które odwiedziliśmy, w sumie jest troszkę inne, ale każde jedno jest naprawdę interesujące pod wieloma względami. Dzisiaj dotarłem do takiego fajnego parku. W sumie tak trochę się szwendam, próbuję znaleźć chłopaków po prostu po ich lokalizacji i sobie idę i odkrywam nowe miejsca bez żadnego planu. I tak chodząc sobie po mieście, szczególnie dużym mieście, naprawdę można znaleźć dużo fajnych miejsc, niekoniecznie turystycznych, które są bardzo ładne, interesujące dla osób przyjezdnych z innych lokalizacji. Także tutaj mamy taki park. Nie wiem, na ile on jest popularny. Jeżeli znacie go, napiszcie w komentarzach. Tutaj plaża jest na pewno duża, długa, ale czy najpiękniejsza? Wszystkie te plaże w sumie są całkiem fajne. W Hiszpanii są w miarę szerokie, nawet tak mówię w stosunku do tych plaż, jakie mamy w Kolumbii. O, turyści z Polski! Co tam? Co powiecie nam o Maladze? Jakie? Nie, się bardzo podoba Malaga. Mogę zdjęcie? Jasne, że tak, jasne. To może Michał Kolumbia? Michał Kolumbia, no, foteczka. Pozdrowienia z Wrocławia. Ja chciałbym mamę pozdrowić. Tak? Chciałbyś pozdrowić mamę? Zdjęcie z moim... Malaga w rankingu Internations była najlepszym miastem dla ekspatów w roku 2023, a rok później zajęła drugie miejsce. Jeszcze się podpiszesz w hotelu, w którym nawet nie spaliśmy. Ale spaliśmy w sieci. Jest pamiątka. YouTuber Maciek? Michał Kolumbia. Dzisiaj w ogóle taka rada dla widzów. Wygląda na to, że czasami to jest korzystniej wziąć taksówkę z ulicy niż zamówić Bolta albo Ubera, ponieważ korzystając z tego, że jest nie dość, że jest sezon turystyczny, to na przykład dzisiaj jest sobota i dużo więcej kasują przez aplikację. Na przykład nas chcieli skasować 35 czy nawet 40 euro, a zatrzymaliśmy samochód na ulicy i gość powiedział 25. To samo nam się wydarzyło w Alicante. A tak w ogóle tutaj ci goście tak szybko gadają. Tutaj w Andaluzji zupełnie jak na wybrzeżu Kolumbii, po prostu tak szybko nawijają. Moi drodzy, na dziś to już wszystko. Koniec pięknej podróży po południu Hiszpanii. Napiszcie proszę w komentarzach, które z tych 4 miejsc najbardziej Was urzekło, jeżeli kiedyś tutaj już byliście. Jeżeli nie, to napiszcie po obejrzeniu filmu, które najbardziej Wam się podobało. A ja zachęcam do subskrypcji, ponieważ zaobserwowałem, iż tylko 10% osób, które mnie ogląda, subskrybują mój kanał. Do zobaczenia.